Uszanowanie YouTube, z tej strony Mariusz z kanału W Dreadach przez Świat. Znajduję się właśnie w stolicy Islandii, czyli Reykjaviku, gdzie już za niecałe 10 minut wystartuje 40. jubileuszowy maraton reykjawicki. Chyba tak to się mówi. Jak będzie to wyglądać? Zobaczcie za chwilę. Zapraszam do odcinka. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość. Góðan daginn! Mikið ótrúlega gaman að sjá ykkur hérna öll í morgunsárið að fara að hlaupa Reykjavíkurmaraþonið. Við ætlum að ræsa þetta hérna í dag og það engin önnur en Fríða Bjarnadóttir sem ætlar að ræsa hlaupið. Fyrsta íslenska konan sem að lauk maraþoni á Íslandi fyrir 40 árum síðan og aðeins fyrir, já, gefum henni gott klapp! Takk ykkur innilega fyrir að hlaupa, fyrir góðan málstað. Okkur þykir öllum vænt það. Dear foreign friends, thank you for choosing Reykjavík for this marathon. We are sold out, so go back and tell your friends to be here next year. Fríða Bjarnadóttir, the first Icelandic woman to complete a marathon in Iceland, is gonna start the race. Fríða, let's go. Viðbúin, get ready, go! Gangi ykkur vel! To był dość szybki start. W sensie wystrzał, bo start będzie chyba troszkę dłuższy. No i poszedł start. Wybaczcie, że dzisiaj nie było za długiego wstępu, ale za ciepło tutaj nie jest, dlatego też troszkę przetroliłem w namiocie, żeby się ogrzać i tak naprawdę przebierałem się na ostatnią chwilę i stąd nie było kiedy nagrać wstępu do relacji. No ale też myślę, że dzisiejsze widoki wam to wynagrodzą. Fjölskylda bóksur og krumma Alltaf í káin eða aftast í látinu Ég sofandi á þeim eins og kaffið í káinu. Co tu się dzieje? Co za dzieje, ziom? Generalnie jak wczoraj przyleciałem do Reykjaviku, to myślałem, że dzisiaj będę biegł nie dość, że w długim rękawie, w długim dole, to jeszcze w ogóle kurtce, bo było tak zimno. Było chyba z 6-7 stopni, ale za to był mega porywisty wiatr i temperatura odczuwalna to było tylko troszkę ponad zera. A dzisiaj też jest zimno, ale już cieplej nic było. Także na krótko i będzie fajnie. Za mną kilometr 4 i pierwsza stacja z piciem, ale nie o to chodzi w tym wejściu. Patrzcie, co jest za mną. Mega. I po mojej lewicy piękny widok na Ocean Atlantycki. Naprawdę jest ładnie. Þetta bara hérna hinum við hóllin.
O Jezu, co to za chwilę będzie za widok? O ja! Patrzcie! Do wypłaty będę jeść teraz chleb posmarowany nożem, ale dla takich widoków warto. A to dopiero 6, 7 kilometr. Co będzie dalej? Wow. To była islandzka ustawka na doping, czyli po dwóch stronach. Różne barwy kibiców i kto głośniej podopinguje. Fajne uczucie. Generalnie jak na taki mały kraj to jest tutaj naprawdę dużo kibiców, bo co chwilę spotka się jakieś grupki. Ja ich kręcę, chciałbym wam coś powiedzieć, ale nie ma kiedy, bo cały czas doping. Wieloryb i kangur w jednym miejscu. Chyba to był wieloryb. W dzisiejszej imprezie łącznie bierze udział jakieś 10 000 biegaczy z całego świata, ale w maratonie bierze udział tylko jakieś 10% z nich. Reszta to jest półmaraton oraz dyszka. Tam odpowiednio 6 i 3000. Ale mimo wszystko te dystanse startują razem. No i tutaj na początku naprawdę czuć ogrom tej imprezy. A tu polecam, proszę bardzo. A teraz, moi drodzy Państwo, czas na garść statystyk. Dzisiejszy maraton jest moim 25. w życiu.
Dodatkowo jest moim 10. zagranicznym maratonem, a Islandia jest 10. krajem, w którym biegnę maraton, licząc Polskę. Dlatego tym bardziej się cieszę, że tutaj jestem, bo to naprawdę jest bardzo widowiskowy bieg i no dobrze, że wypadł na taki mój mały jubileusz. Naprawdę jest tutaj super. Thank you. Półmetek maratonu za mną, a po lewicy wydaje mi się, że to jest stadion Víkingur, Reykjavik, albo ten, albo ten. Właśnie miałem mówić, że druga część maratonu taka troszkę mniej widowiskowa, a to taki wodospad. Tak kompletnie znienacka. Po prostu w jakimś, nie wiem, mini parku, skwerku. Fajnie. Nie wiem, co tutaj się dzieje. To jest naprawdę niepojęte, takie połączenie biegu ulicznego, miejskiego z taką dziką przyrodą, z jakimiś jeziorkami, rzekami, górami, jakieś wodospady. No naprawdę, to jest tak ładnie, że nawet jak teraz do was mówię, to się tak czasem zawieszam na widoku. Kilometr 34, jakieś no niecałe 9 km do końca. Ta druga część maratonu biegnie po takich obszarach mniej miejskich w większości. Od czasu do czasu pojawiają się kibice, nie ma ich wiele, ale tak może inaczej. Nie są to grupki kibiców, ale pojawia się dużo takich pojedynczych osób w różnych losowych miejscach, co też jest fajne. Tak.
Taki właśnie widok wita biegaczy na ostatnim kilometrze, już przed samą metą, aż chce się biec. Embla heet en hij wat meer komen sukkelen en die niet aan maatje. Eén dag nog wacht voor de Embla, ene stokje. En nog vangen. Jest meta! O, 3,54. Przyzwoicie. Dzisiaj nie miałem ciśnienia, ale powiem wam za chwilę. Odbiorę medal, przebiorę się i będziemy gadać. Thank you. Thank you. Ja już przebrany i jesteśmy w miejscu, niemalże w miejscu, w którym zaczął się dzisiejszy odcinek. Czas na podsumowanko. Może trochę trzeszczeć, bo mocno wieje, ale no z góry za to przepraszam, nic z tym nie zrobię, najwyżej wam dorzucę napisy, jak będzie bardzo tragicznie. A teraz czas na podsumowanie. No generalnie bieg, wszystko w nim było takie, jakim się spodziewałem, że będzie, czyli no wspaniałe widoki, trasa dość, może nie górzysta, ale dużo było tych takich elementów podbiegowych, gdzie trzeba było trochę dodać siły, ale to wszystko na bieżąco, myślę, widzieliście na filmie. Tutaj chciałbym powiedzieć to, czego na filmie niestety nie udało mi się złapać w pełni, a mianowicie kibice, bo naprawdę tutaj dużo widziałem, jeśli chodzi o kibicowanie, ale tutaj byłem naprawdę mocno zaskoczony, pozytywnie oczywiście, przez kibiców islandzkich, reykjavickich. A to dlatego, że naprawdę dość często zdarzało się, że ludzie po prostu wychodzili na ganki swoich mieszkań, na ganki swoich domów i tam organizowali doping, czyli stali w jakichś grupkach, krzyczeli coś, puszczali jakąś muzykę, machali, bawili się. No naprawdę takie, rzadko coś takiego jest aż w takim stopniu spotykane, bo tego, no mówię, naprawdę było bardzo sporo. Praktycznie no na każdym kilometrze ktoś taki był, że po prostu wyszedł sobie z mieszkania, kibicował, czy w ogóle stał w jakichś krzakach, czy jakichś takich kompletnie naprawdę mega dziwnych miejscach, gdzie no nie spodziewałem się tam kibiców, a jednak byli tam, stali, dopingowali, za co no naprawdę dzięki. Jeśli to ktoś z was ogląda i akurat mówi po polsku. Ojejku, ale wieje. Masakra. A co do biegu, tak ogólnie podsumowując, no to też to już mówiłem podczas filmu, że śmiało można go podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap taki miejski, czyli po tych ulicach Reykjaviku, taki bieg typowo uliczny, po asfalcie, znaczy po asfalcie, później też był po asfalcie, ale w sensie po drogach. No i ta druga część, czyli taka część parkowa, gdzie już biegało się w tych takich miejscach bliżej przyrody, bliżej natury, co jest no też dość, kurczę, takie ciekawe, niespotykane, bo zalicza się niby jeden bieg, ale tak naprawdę składający się z dwóch, co jest naprawdę fajne. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć, tak już na koniec, bo naprawdę mocno wieje i zaraz mi ręka odpadnie, że organizatorzy na końcu, już w tej strefie, gdzie wpada się na bufet, chyba na mnie czekali, bo były przygotowane
islandzkie batony, a ja bardzo wszelkie batony słodycze lubię, a zwłaszcza po bieganiu, a już takim długim jak maraton to w ogóle. Także no naprawdę z chęcią ich skosztowałem, spróbowałem, były pyszne i tutaj apel mój do innych organizatorów: dawajcie różne batony na mecie, bo ja lubię słodkości. Aha, dobra, to już chyba na pewno będzie wszystko, bo tak myślę, się wygadałem. A dzięki za oglądanie dzisiejszej relacji i widzimy się w kolejnym odcinku. A w kolejnym odcinku myślę, że będzie również coś z Islandii. Może nie bieganie, a raczej bardziej takie zwiedzanie, bo zostaję tutaj na kilka dni po maratonie i też coś dla Was nagram. Także zapraszam już teraz na te materiały. A w tej chwili cześć.